Dzień dobry, ja się nazywam Michał Dudkowski, a to moja żona Jerlin i tam córeczka Lili. Słuchajcie, dzisiaj wreszcie nadszedł ten wielki dzień, czyli jadę na zdjęcie szwów. Mija około 15 czy 16 dni od mojej operacji na mój łokieć tenisisty. Jadę do mojego doktora zdjąć szwy. Troszeczkę się obawiam, bo z doświadczenia wiem, większość moich operacji, chyba jak nie wszystkie, gdzie miałem blizny, to po zdjęciu szwów musiałem je zaklejać, bo mi się rozchodziły rany. Ale tym razem troszeczkę 2 dni dłużej jest, więc może mi się zagoi. Wiecie, dużo się ruszam i to przez to. Nie potrafię usiedzieć w miejscu. Ale zanim tam pojadę, to baby, where you want to go? In the grocery shop. O, grocery shop. Jedziemy zostawię ich w sklepie spożywczym. Alex today with us, yeah? Tomorrow, baby. What day? Yeah. W środę Alexa mam. Yeah, I'm thinking today is Wednesday. No. But today we are going to birthday party of Marcelena. No. Oh, Tomorrow. really? Tak, Matt został pierwszy raz zaproszony na urodziny do koleżanki z przedszkola. Więc you need to choose the gift. Musimy kupić prezent dla Marceli. Lili śpiąca jest, dlatego płacze. Nie płacz, kocham cię. Don't cry, I love you. I love you too. Zostawiłem Jerlin i Lili w supermarkecie, a ja jadę na zdjęcie szwów. Chciałem wam powiedzieć troszeczkę o Madagaskarze. Powoli robię przygotowania do Madagaskaru, bo za parę tygodni wylatujemy. Słuchajcie, jestem tak podekscytowany, naprawdę. Będzie to mój 8. raz na Madagaskarze. Ale czuję się, jakbym leciał pierwszy raz. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy raz biorę drona i będę wam mógł pokazać całe te Nosy B, te wszystkie piękne wyspy jak Nosy Irandja, Nosy Verona, Nosy Komba, Tanikeli, wszystkie z drona. I naprawdę będzie super, lecimy małą grupą. Będzie troszeczkę inaczej, bo nie lecimy tak jak zwykle bezpośrednim lotem z Warszawy, gdzie kupowaliśmy bilet czarterowy i taki, tylko lecimy z przesiadką, więc też zobaczycie, jak się tam dostaniemy. Mamy jedną przesiadkę w Wiedniu, potem będzie przesiadka w Addis Abebę i stamtąd dopiero będziemy lecieć na Nosy B. Prawda? Tutaj jeśli ktoś szuka biletów i nie chce lecieć z Itaką, czy po prostu są droższe, bo w tym przypadku po prostu były o 1500 droższy bilet na osobie, to polecam Skyscanner oczywiście, które to nie jest reklama, po prostu tego używam najczęściej, albo wyszukiwarkę Google'a, jeśli chcecie, nie wiecie gdzie chcecie lecieć, na przykład tam jest fajnie to pokazane, bo jest mapa świata i ile kosztuje gdzie bilet. No i Ethiopian Airlines lata na Nosy B. Jeśli chcecie bardziej pozwiedzać Madagaskar, na przykład lecieć do stolicy, no to już dużo więcej linii lotniczych lata, ale jeśli chodzi o Nosy B, no to Itaka, Neo Air, to jest taka włoska firma, oni latają z Mediolanu chyba i Rzymu, i właśnie Ethiopian Airlines. To takie tipy, gdybyście chcieli polecieć. Naprawdę warto, jest to jeden z krajów, do którego latam, prawda, i uważam, że naprawdę ma co pokazać i te same Nosy B, jest tam co robić na 2 tygodnie spokojnie, prawda, macie nurkowanie, zwiedzanie wyspy, kajaki, wędkowanie, zwiedzanie tych wszystkich wysepek dookoła, możecie pojechać na dużą wyspę, zobaczyć baobaba, tylko jednego, to nie jest ta aleja. Dla tych, właśnie, gdyby ktoś chciał zobaczyć aleję baobaba, która pięknie oczywiście wygląda na zdjęciach, to z Nosy B jest, żeby wam nie skłamać, z 1000 km, 2 dni drogi tam. Może troszeczkę przesadziłem z tymi kilometrami, ale nie ma możliwości wycieczki, bo stracicie po prostu cały wyjazd na bycie w samochodzie, prawda? Tam nie ma dróg, tam się jedzie dziurawymi drogami i często bez asfaltu. Na Filipinach są dużo lepsze drogi, bo na Filipinach są drogi, a na Madagaskarze nie ma. Więc weźcie tą poprawkę, że Madagaskar jest 2 razy większy niż Polska. Naprawdę 2 razy większy. Nikt sobie tego nie zdaje sprawy z tego. Taka mała wysepka w Afryce. Tak. Tak naprawdę chyba to jest druga co do wielkości wyspa na świecie, jak dobrze pamiętam. Napiszę wam w komentarzu.
Bo te już większe to już zostały kontynentami, prawda? Pokażę wam jak to wygląda przed zdjęciem szwów, żebyście zobaczyli sobie. O, tak to wygląda. Ja już po zdjęciu szwów poszło szybko i bezboleśnie, ale bardzo mnie martwi to, że mój kochany lekarz, pan doktor, zabronił mi trenowania jeszcze 4 tygodnie, więc no nie będzie formy na wakacje, jak to można powiedzieć, czy tam na zimę, ale przynajmniej będzie rzeźba, tak? Czyli pozwolił mi na bieganie i robienie pompek. Idę odebrać Jerlin i Lily ze sklepu. Zobaczymy, co tam kupili. Doctor say I don't can train 4 weeks. No, you're hard-headed. No, he How is your elbow? It's okay? So we see after few days when I checked. Maybe it will open. Co tu kupiło? What is this? I will be the one to pay. You? Koniec świata, Jerlin chce zapłacić. I'll be the one to pay. Okej. A masz pieniądze? Do you have money? 1,000. Już wróciliśmy z zakupów. Jerlin robi live'a i obiadek dla mnie. You buy the What you make food for me? tuna. Słuchajcie, Tuna torta. słuchajcie, tuńczyk, jajko, garlic, Yes, garlic. czosnek i cebula. I Czosnek. to wszystko smażymy i wychodzi o coś takiego. Pistika to takie brzydkie słowo. A to nasze zakupy. Jeszcze zakupiłem pampersy dla Lili i obiad dla naszego pajączka. Kailangan ko pala ng helmet. Zobaczymy jak smakuje. Naprawdę jest dobre. Jako że ja nie lubię tuńczyka, to w takiej podanej z ketchupem albo z jakimś innym sosem jest naprawdę dobre. Dziś Matt został pierwszy raz zaproszony na urodziny. No! Do kogo? Marcelin! Do Marceliny, tak? No, Prezent masz? no, Tu jest prezent. Super. no to prezent. No, No, to pierwszy raz ktoś cię zaprosił na urodziny. no, No, to już od przyszłego roku to już ty też będziesz zapraszał chyba wszystkich na urodziny, prawda? no. No dobra. I zabieramy ze sobą oczywiście Lili dodatkowo, niech też się trochę pobawi. You go. Happy birthday! Aha. Good. We're going to slide. She wanted to slide. Bye-bye. Kuya Mati is inside. Where are you going, Lily? Hurry. We're going to slide. Maybe you secure Lily. I will wait here. I don't can. No, you need to go there. I need to where? Follow Lily better. Oh my goodness with you. Oh no! You will fall down. Lily, here's the... I don't been here. Here's the slide. Ah. She wants to slide, you know? Oh, Lily, What is your you question? eat very good. Słuchajcie, u nas śniadanko zjedzone, oczywiście nie pytajcie o której godzinie, bo ja jem dosyć późno. Jest ze mną Jerlin i chcielibyśmy na koniec tego bloga odpowiedzieć na kilka pytań, bo po tym ostatnim blogu o urodzinach Jerlin wszyscy, tylko kilka osób strasznie się zbulwersowało, jak to może być z tym bungee. Baby, So, come here, get the chair and sit. oh, okay. One question is from Abelardo Dato Jr. JR. I have a question, Sir Michał. What exactly you felt when you saw Jerlin jumping? So, Really? I don't believe she jumped. Co myślałem, co czułem teraz po polsku trochę powiem. Słuchajcie, no dla Jerlin to było coś wow, pierwszy raz i straszne. Znaczy nie pierwszy raz, bo też to można powiedzieć drugi raz, bo za pierwszym razem byliśmy na Cyprze i skakaliśmy na slingshot. Wystrzeliwano nas z takiej kuli. Co tam? Tak? I też było straszne. What is the more worse, the slingshot or bungee? bungee.
O, bungee Jelly mówi, że było trudniejsze. Ja ogólnie wiele razy skakałem na bungee i też nie miałem z tym żadnego problemu. A strach jest zawsze. Jak ktoś nie skakał, to nie wie. A ilość wypadków jest bardzo, bardzo znikoma. Ostatnio czytałem właśnie, że były wypadki. No, idź. Ale to chyba ostatni w 2019 roku, że się lina urwała. Wiecie, jak się skacze na bungee, to oni najpierw zawsze ważą, mają różne liny. Okay. Co, Lili? She want me to go with her there. Okej, I call you later. Okay. W zależności jaką masz wagę, taka jest lina. I tak, dobra, kolejne pytanie. Tutaj Alinar8532 napisała: okropne człowieku, w ten sam dzień bym cię zostawiła. Jak można kogoś, jak się go kocha, narazić na taki stres? No słuchajcie, no może to nie był najlepszy pomysł prezentowy. Baby! Someone tutaj asking. Terrible man. I would have left you that day when I tell you to jump. How can you expose someone you love to so much stress? I think she more afraid of you than of the jump, and she jumped. I feel very sorry to her. What do you think? You scare more jump or me? I'm scared to jump. The jump is scarier than you. Why will I? Oh, someone is calling you. O, mój syn dzwoni. Yeah. Jump is scarier than the bungee is scarier than Mihao, of course. Why would I scared Mihao? Who is he? Okay, I need It's not answer. We continue after I finish talk. O, tutaj jeszcze, ale Adelaida Krzyś napisała: bardzo mi szkoda Jelly, bardzo się bała dziewczyna, ale skoczyła na siłę, bo tego od niej oczekiwałeś. To nie było fajne, serio, taki stres zafundować jej w dzień urodzin w deszczu, jak kobieta wystrojona do restauracji. I tutaj jeszcze Doris napisała V30. Też tak uważam, ogromnie nieodpowiedzialny i ryzykowny. Robić show dla programu, ryzykując życie żony, no nie. Ale Libher 3678 bez przesady to w sumie tak samo zagrożenie jak przejście na drugą stronę ulicy. Zabezpieczenia są solidne i tylko spojrzenie w dół napełnia niektórych gaci. Jane skoczyła i będę to jej niezapomniane urodziny. No słuchajcie, też tak uważam, że jest to bezpieczne. Jerlin, Yes. it's Mihao. your best birthday. Best birthday? O. I will say yes. It's the best that I cannot forget. No tak, są to niezapomniane urodziny, bo because the comment under the video, the blog, Yes. it's half. A lot of people say thank you, happy birthday, and you are brave. And second one, it's my fault. No, I choose also to jump, because why not try new experience? I'm getting older and I want also to try. Like Tata told me that I jumped many I times. need to try new things that I never experienced before. And he told me that he jumped many times. Supposed to be he will jump with me, but that time is we don't have Tak, someone przez with moją us. rękę, bo tak to byśmy w Yeah. tandemie skoczyli. Yes, but next time we are going to jump in the other. I scared, I don't jump. Nie, ja nie skaczę, bo ja się bardzo boję. You're not gonna jump. No, I joking. Czekaj, zobaczmy, czy jeszcze mamy jakieś komentarze. My first ride with Tata, the scariest also, in Cyprus, the slingshot. But I'm not afraid that time because he with is me. with me. No But tak. if I am alone, I'm very scared. You don't have someone to hold. Like if I am with Tata, I will not be scared even if it's in very, very, very situation. Not like in the slingshot, they roll us many times in the sky. Tak, But still, dookoła I am chodziliśmy. scared, but I know that I am with him, so I don't feel scared that much. Not like in this bungee that
that baby. it's very But scary. I'm alone. you are, Like I you're, will jump alone. It's like a suicide. but słuchajcie, Jelin Reel na Facebooku obejrzało 28 million people, 28 milionów ludzi. Yeah, 28 million. Okej, mam tutaj jeszcze jeden komentarz z wcześniejszego filmu. Tutaj, czekajcie, mój wzrok jest nie taki super. Ewa Sochaczewska 5063. Michał, mówiąc, że Polki są cwańsze od Filipinek, krzywdzisz wiele Piolek. I te i tamte potrafią być w jednakowym stopniu cwane i wyrachowane. I proszę, nie generalizuj, że to Filipinki są tak cudowne, bo tak nie jest. No nie wiem, z iloma Filipinkami byłaś, ale chyba byłem z większą ilością niż ty, English? Ewa. She talking about, nie wiem jak to po angielsku. You are smart more than Polish. Smart like, with the men. Słuchajcie, po pierwsze, to nie generalizuję, po drugie odpowiedziałem na komentarz, jeśli statystycznie byśmy wzięli tą samą ilość Filipinek i tą samą ilość Polek, na bank Polki by wygrały. Poza tym, kto powiedział, że cwany też jest czymś złym? Cwany to znaczy radzący sobie w każdej sytuacji. Oczywiście często innych kosztem. Przebiegły to jest cwany. Tutaj jeszcze jeden komentarz. Kolejny komentarz już z innej bajki, bo nie chcę wracać do tego, kto jest bardziej cwańszy. Who is more smart than Filipina, than Polish. Z uwagi na to, że Polki są bardziej wykształcone, też moim zdaniem są bardziej cwane. I tak zostawmy to, dobrze? Piotr Ruskowski 4243 napisał: ta przestrzeń pod drzwiami przesuwnymi przerażająco duża. Ile ma? Z 8 metrów? Nie można było słupa zrobić w połowie? Oby była dobrze zazbrojona. Słuchajcie, też nas przeraża ta przestrzeń, ale pytałem się kilka razy, czy to na pewno jest zgodne i tam jest, nie powiem wam ile, chyba 8 metrów nie ma. I nie wiem, czy do końca będzie tak wyglądało, ale tak, jest tam bardzo duża przestrzeń. We're talking about our house. Yeah. It's very big space of the sliding door. Yeah, I see. I tutaj wiesz, martwią się It's too, too long, yeah? yeah, too. Zobaczymy jak to będzie, wiecie. Najpierw przetestujemy i musimy poczekać do końca budowy. Dobra, czy mamy coś jeszcze? What else? Do you have any question to me? Yes, I don't know. Please don't Tutaj- forget to Poczekaj, jeszcze nie skończyłem. Marlena Szpoton pyta się, a Szpoton. kiedy zacząłeś uczyć Mata polskiego, że tak ładnie mówi? Super rodzinka jesteście. Prawdę mówiąc, to nie zacząłem Mata uczyć polskiego. W wieku 2,5 roku poszedł do przedszkola i tam się już nauczył. I jak do mnie zaczął mówić po polsku, no to ja też zacząłem z nim rozmawiać po polsku. Ogólnie był to zły, teraz wiem tak na przestrzeni czasu, że nie był to dobry pomysł. Lepiej jak dziecko pójdzie do żłobka, jeśli ma w domu tylko powiedzmy angielski, żeby zaczęło tego polskiego się wcześniej uczyć. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeszcze jedno pytanie. Wiesław Filanowski 6311. A jak wygląda taki ślub polsko-filipiński na Filipinach? Baby, someone asking how looks the Polish-Filipino wedding in Philippines? Polish-Filipino wedding in Philippines? Dobra, I answer. You already experienced it. Tak, no my mieliśmy, wszystko zależy czy to będzie ślub kościelny czy cywilny i kościelny, prawda? My mieliśmy ślub cywilny i powiem wam, że no tutaj już na dłuższą wypowiedź, ale no powiem wam tak pokrótce. Załatwiałem wszystkie dokumenty, jako że jestem też rozwodnikiem, więc musiałem też potwierdzenie rozwodu i tak dalej, wszystkie te dokumenty zdobyć i oczywiście tak, no to jak sobie poczytacie, no to każdy dokument musi być przetłumaczony na język angielski i po tym tłumaczeniu musi być zrobione apostille, tak? Dobrze mówię? Nie, w drugą stronę chyba. Tam musicie zobaczyć. Najpierw apostille, a potem tłumaczenie. I dopiero te dokumenty będą respektowane na Filipinach, ale też nie w każdym. To wszystko trzeba się zapisać w LCR, czyli Civil LCR, jest.
lokalny rejestr cywilny, Local Civil Register, bo tam się bierze ślub, czyli powiedzmy takim w urzędzie miasta, można takim powiedzieć. I oni mają, tak naprawdę co barangay, to mają inne zasady, więc warto zapytać. W naszym na przykład, jak zobaczyli dokumenty, to powiedzieli, że okej, ale na wszystkich musi być pieczątka ambasada Polski w Manili. I wtedy pojechałem do ambasady Polski w Manili, żeby zrobili mi dokumenty tych, które chcieli, żeby były z pieczątką. I w ekspresie zrobili mi tego samego dnia, więc nie było z tym problemu. Jeśli chodzi o sam ślub, no to 1 week before you need to have the seminary. Yes. Tak, to musicie 2 tygodnie wcześniej chyba trzeba zgłosić ślub, jak nie więcej. Tak jak było w naszym barangayu. I tydzień przed macie seminarium, gdzie uczą was, jak się dobrze odżywać, jak nie robić dzieci, what learn there, how to pray. In the seminar, Yes. we learn how to be healthy. Tak, good food, And yeah. family planning. O, family Don't planning, keep czyli on nie robić making dzieci. baby if you don't have enough money. Tak. And then don't worry about the money that you will spend in the wedding because Miho spent 20,000 pesos, I guess, or 20 to 30,000. Ślub był nasz bardzo, powiedzmy, kameralny i był to chyba mój najtańszy ślub. Na pewno był najtańszy ślub, bo mieliśmy 2 świnki, prawda? I tak to wygląda, prawda? Jak już macie to wszystko, przykładowo... O! Co się stało, Lili? Oj, oj, oj. Słuchajcie, i potem jak chcecie, powiedzmy, z tą żoną już przyjechać do Polski, no to musicie mieć z tego LCR-a potwierdzenie, taką pieczątkę z PSI, to jest kolejny rejestr, i z tą pieczątką na tym dokumencie z LCR, z pieczątką PSI musicie zrobić apostille i to jest akceptowalne wtedy w ambasadzie. Dla nas była wtedy Kuala Lumpur, bo nie było stricte ambasady, tylko konsulat w Manili, a teraz wizy wydaje ambasada Manili i to wszystko powinno już oficjalnie wystarczyć do tego, żeby żona dostała obywatelstwo, wizę do Polski. Słyszałem, że w polskiej ambasadzie w Manili są często problemy, ale mówię, no my nie mieliśmy z tym problemu w Kuala Lumpur. W jeden dzień dostała Jerlin wizę i dosłownie 2 tygodnie przed... Tak? Mama? Dosłownie w jeden dzień dostała wizę do Polski w Kuala Lumpur i w 3 dni, ogólnie w 2 tygodnie gdzieś po ślubie byliśmy już w Polsce. No chodź, nie bój się. Mama, it's from the ring, you know? Oh my God. O, no, obronię cię. Mama, say papa. Dzięki za oglądanie. Ławka w górę, komentarz taktyczny i nie zapomnijcie o subskrypcji. Don't forget to subscribe or else I will eat you.